hobby, czyli krótko mówiąc kwestie związane z motoryzacją, a tak głównie z polską motoryzacją, chociaż tutaj siedzę na japońskiej, ale to zupełnie oddzielna kwestia. Więc ciężko powiedzieć, skąd się to wzięło, bo pociąg do motoryzacji był od zawsze. Czasy licealne, no to niestety głęboka komuna w moim przypadku i dostępne na dobrą sprawę powszechnie dwa samochody, czyli Fiat 125P, później Polonez, ale to właściwie to samo, no i 126P. To czasy, kiedy rodzina czteroosobowa jechała na Węgry albo do Bułgarii na wczasy i nie było żadnego problemu. Klimatyzacja nie istniała, no bo nie miało jej co napędzać. Wiadomo, w jakich warunkach się jeździło, ale wszyscy byli zadowoleni. No i tak to mniej więcej zostało. To czasy, kiedy nie było nic, kiedy robiło się wszystko we własnym zakresie. Auta były tak proste wtedy, że spokojnie w garażu przy niewielkim zestawie narzędzi można było własne remonty przeprowadzać. No i tak w okolicy naprawiałem sąsiadom samochody. Zawsze w sobotę, no bo wtedy sobota wolna, nie chodziło się do szkoły. Kończyło się, jak ludzie na 8 szli do kościoła, no to wtedy gasiłem światło w garażu i auto było do odbioru. Tak to wyglądało za czasów licealnych. Nie było wtedy specjalnie możliwości ani finansowych, ani technologicznych do takiego prawdziwego tuningu, do prawdziwego składania. No ale na całe szczęście ten trend się odwrócił. Teraz dostępne wszystko, możliwości technologiczne, materiałowe praktycznie nieograniczone. Jedyne, co nas ogranicza, to kwestie wyobraźni i kwestie finansowe. Po okresie, kiedy zajmowałem się głównie sprawami zawodowymi, doszedłem do wniosku, że pora wrócić do tych zainteresowań z lat młodzieńczych. No i zaczęło się to od motocykli, głównie konstrukcje takie przedwojenne, no ale te samochody, w szczególności Maluch, jego silnik, tylko taki klasyczny, nie dawały mi spokoju. Nie interesują mnie słopy, bo do Malucha to można włożyć praktycznie każdy silnik. Nawet z takiego Subaru on się bardzo fajnie mieści, bo to bokser, w związku z tym bez problemu wchodzi, ale interesowały mnie sprawy tuningu. Dlaczego? Dlatego, że taki silnik fabryczny, jeżeli poddaje się tuningowi, właściwie wiele z tego silnika nie zostaje. I tam jest mnóstwo rzeczy, które należy we własnym zakresie rozwiązać, zaprojektować, wykonać. I to jest wyzwanie. Jak to zrobić, żeby to po prostu działało, żeby się to zmieściło, żeby to wytrzymało? Postanowiłem zaproponować taką serię silników, części właściwie jeszcze dostępne jako leżaki magazynowe, chociaż ciężko znaleźć w tych silnikach część, która by nie była jakoś zmodyfikowana, ewentualnie zaprojektowana od początku i wykonana we współczesnej technologii z wykorzystaniem współczesnych materiałów. Silniki są konstruowane od samych podstaw, to znaczy założona moc i do tego obliczana jest cała reszta. Mechanika wału korbowego, kwestie związane z głowicą, z rozrządem, czyli fazy rozrządu i zgodnie z tymi obliczeniami, oczywiście jeżeli pozwoli na to wytrzymałość materiału, wykonywane są poszczególne elementy. Akuratnie w tego typu silnikach najistotniejsza jest sprawa wyważenia całego układu. Jeżeli to nie będzie wyważone, no to jesteśmy ograniczeni obrotami, nie będziemy mogli tego silnika kręcić tak powyżej powiedzmy 4-5 tysięcy, a to jest mało, bo on się powinien kręcić co najmniej 8 tysięcy. W związku z tym wyważenie drgania to jest bardzo istotna sprawa. Te silniki, które zaprojektowałem, które w tym momencie składam i konstruuję, no to one wszystkie są właśnie w odpowiedni sposób wyważane i przygotowane do tego zasięgu obrotów w granicach 8-9 tysięcy. Pracy jest całe mnóstwo, to powiem szczerze, bo co rusz wychodzą nowe historie, papier przyjmie wszystko, można obliczyć bez problemów, natomiast jeżeli chodzi o kwestie wykonania, to mogą pojawić się ograniczenia technologiczne. No i każdy z tych silników tak parę razy był rozbierany, bo już na samym końcu okazywało się, że z byle drobiazgu niestety nie da się go obrócić, a powód gdzieś na samym początku tkwi, dopiero jak się poskręcało, to wszystko wyszło. Także pracy całe mnóstwo. Te projekty, które powstały, no to one właściwie powstają od 4 lat. No i jest ta taka niepewność. Nie wiadomo, czy to zapali, jak się będzie zachowywać, bo obliczenia obliczeniami powinno mieć tyle, a praktyka może to brutalnie zweryfikować. I to jest właśnie to pierwsze odezwanie się silnika, to jest takie dość emocjonujące. Również do silnika konieczna jest skrzynia biegów odpowiednia i tutaj udało mi się przekonstruować te seryjne skrzynie 4-biegowe do skrzyni 5- i do skrzyni 6-biegowej. No i skrócony dyferencjał, to znaczy przełożenie mechanizmu głównego, dokładnie tak należy powiedzieć, powoduje, że to auto powinno się odpowiednio zbierać. Jakie prędkości końcowe? Nie wiem, to będzie zależało od przełożenia, od tego, jakie będą koła, opony i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że się to wróci, to znaczy w połowie już się wróciło, bo słychać było, jak silnik pracuje, to jest zupełnie inny silnik, on z Maluchem nie ma nic
albo niewiele wspólnego. Natomiast druga połowa to wtedy dowiemy się jak on będzie jeździł.